Pan, czy pani, czy ty? Grzeczność po polsku. A1. Dzień dobry, Max. Dzisiaj nauczę cię, kiedy mówić pan oraz pani. Dzień dobry, Ewa. Chętnie się dowiem, bo często nie wiem, co mówić. To bardzo ważne. Zaczynamy od pytania. Co to znaczy pan i pani? Po prostu w Polsce do obcych dorosłych mówimy pan albo pani. To jest formalne. Tak pokazujemy szacunek do drugiej osoby. Przepraszam, czy pan oznacza tutaj obcą osobę? Tak, dokładnie. To jest formalne zwracanie się. Druga zasada to z pan i pani używamy formy on i ona. Mówimy na przykład czy pan wie? Albo czy pani chce? Rozumiem, czyli nie mówimy ty do obcych. Tak, nigdy nie mówimy ty do obcych. To niegrzeczne. Wyobraź sobie teraz, że jesteś w sklepie i chcesz kupić jedzenie. Podejdź do ekspedientki i zapytaj grzecznie. Przepraszam panią, gdzie jest chleb? Świetnie, Max. To bardzo uprzejme i poprawne zdanie. Teraz ćwiczymy na ulicy. Chcesz spytać nieznajomego mężczyznę o godzinę? Przepraszam pana, która godzina? Bardzo dobrze. Mówisz idealnie. Kolejna sytuacja. To lekarz. Bądź bardzo uprzejmy. Dzień dobry, panie doktorze. Jak się pan czuje? Och, prawie dobrze, ale lepiej zapytać pacjenta o zdrowie. Jak się pan czuje dzisiaj? Rozumiem. Jak się pan czuje dzisiaj? Teraz jesteśmy w urzędzie. Poproś o pomoc. Czy może mi pan pomóc w tej sprawie? Bardzo dobrze. Bardzo grzeczne pytanie. A gdy chcesz zagadać do kogoś w kolejce, użyj zwrotu czy pani ma chwilę? Czy pani ma chwilę? Tak, to brzmi bardzo naturalnie. Podczas pierwszego spotkania mówimy miło poznać. Miło pana poznać albo miło panią poznać. Tak, dokładnie. Pamiętaj o końcówkach. Kiedy pytasz o imię, zapytaj, jak ma pan na imię? Jak ma pan na imię? Świetnie. Pamiętaj też o zwrotach proszę pana oraz proszę pani. Używamy ich, gdy chcemy zwrócić na siebie uwagę. Teraz coś ciekawego. Pan plus imię. Na przykład pan Tomek. Mówimy tak do sąsiada. To jest półformalne. Czyli pani Ewa też jest półformalna? Tak, dokładnie. To bardzo dobra forma dla znajomych. Kiedy chcemy być bliżej, pytamy, czy możemy przejść na ty? Czy możemy przejść na ty? Tak, wtedy możesz powiedzieć, mów mi Ewa, albo mów mi po imieniu. Wtedy już nie mówimy pan, teraz mówimy ty. A do przyjaciela zawsze mówimy ty? Oczywiście, do przyjaciół mówimy ty i używamy zwrotu cześć, jak się masz? To jest nieformalne, tak jak w twoim języku. A do dziecka? Do dziecka mówimy ty. To jest naturalne. Zawsze pamiętaj, że ty do obcych jest niegrzeczne. Ty albo pan. To trudne, ale ważne. Lepiej zawsze mówić pan albo pani, gdy nie znasz osoby. Dzień dobry. A pożegnanie to do widzenia? Tak, to jest formalne powitanie i pożegnanie. A nieformalnie mówimy cześć oraz na razie. To jest nieformalne. Dobrze rozumiem.
Pamiętaj o pan i pani. To jest bardzo grzeczne. I już rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Do widzenia, Max. Lesiałmy jeszcze raz. Pan, czy pani, czy ty? Grzeczność po polsku. A1. Dzień dobry, Max. Dzisiaj nauczę cię, kiedy mówić pan oraz pani. Dzień dobry, Ewa. Chętnie się dowiem, bo często nie wiem, co mówić. To bardzo ważne. Zaczynamy od pytania. Co to znaczy pan i pani? Po prostu w Polsce do obcych dorosłych mówimy pan albo pani. To jest formalne. Tak pokazujemy szacunek do drugiej osoby. Przepraszam, czy pan oznacza tutaj obcą osobę? Tak, dokładnie. To jest formalne zwracanie się. Druga zasada to z pan i pani używamy formy on i ona. Mówimy na przykład czy pan wie? Albo czy pani chce? Rozumiem, czyli nie mówimy ty do obcych. Tak, nigdy nie mówimy ty do obcych. To niegrzeczne. Wyobraź sobie teraz, że jesteś w sklepie i chcesz kupić jedzenie. Podejdź do ekspedientki i zapytaj grzecznie. Przepraszam panią, gdzie jest chleb? Świetnie, Max. To bardzo uprzejme i poprawne zdanie. Teraz ćwiczymy na ulicy. Chcesz spytać nieznajomego mężczyznę o godzinę? Przepraszam pana, która godzina? Bardzo dobrze. Mówisz idealnie. Kolejna sytuacja. To lekarz. Bądź bardzo uprzejmy. Dzień dobry, panie doktorze. Jak się pan czuje? Och, prawie dobrze, ale lepiej zapytać pacjenta o zdrowie. Jak się pan czuje dzisiaj? Rozumiem. Jak się pan czuje dzisiaj? Teraz jesteśmy w urzędzie. Poproś o pomoc. Czy może mi pan pomóc w tej sprawie? Bardzo dobrze. Bardzo grzeczne pytanie. A gdy chcesz zagadać do kogoś w kolejce, użyj zwrotu czy pani ma chwilę? Czy pani ma chwilę? Tak, to brzmi bardzo naturalnie. Podczas pierwszego spotkania mówimy miło poznać. Miło pana poznać albo miło panią poznać. Tak, dokładnie. Pamiętaj o końcówkach. Kiedy pytasz o imię, zapytaj, jak ma pan na imię? Jak ma pan na imię? Świetnie. Pamiętaj też o zwrotach proszę pana oraz proszę pani. Używamy ich, gdy chcemy zwrócić na siebie uwagę. Teraz coś ciekawego. Pan plus imię. Na przykład pan Tomek. Mówimy tak do sąsiada. To jest półformalne. Czyli pani Ewa też jest półformalna? Tak, dokładnie. To bardzo dobra forma dla znajomych. Kiedy chcemy być bliżej, pytamy, czy możemy przejść na ty? Czy możemy przejść na ty? Tak, wtedy możesz powiedzieć, mów mi Ewa, albo mów mi po imieniu. Wtedy już nie mówimy pan, teraz mówimy ty. A do przyjaciela zawsze mówimy ty? Oczywiście, do przyjaciół mówimy ty i używamy zwrotu cześć, jak się masz? To jest nieformalne, tak jak w twoim języku. A do dziecka? Do dziecka mówimy ty. To jest naturalne. Zawsze pamiętaj, że ty do obcych jest niegrzeczne. Ty albo pan. To trudne, ale ważne. Lepiej zawsze mówić pan albo pani, gdy nie znasz osoby. Dzień dobry.
A pożegnanie to do widzenia? Tak, to jest formalne powitanie i pożegnanie. A nieformalnie mówimy cześć oraz na razie. To jest nieformalne. Dobrze rozumiem. Pamiętaj o pan i pani. To jest bardzo grzeczne. I już rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Do widzenia, Max.